Czy widownia na festiwalu w Cannes miała rację, twierdząc, Indiana Jones jest beznadziejny? Wreszcie, czy widzowie, czy krytycy na Rotten Tomatoes mają rację, mówiąc, nie, tylko 60%, bo film jest taki sobie. O tym sobie dzisiaj porozmawiamy, bo no, jest to w tym momencie piąta część, tak? Piąta część sagi o Indianie Jonesie. Czy ostatnia z Harrisonem Fordem? Zobaczymy, no facet w tym momencie ma już 81 lat, więc teoretycznie możemy powiedzieć, dobra, dziękujemy bardzo, odłożymy łyżkę, czyli przekażemy pałeczkę komuś młodszemu, ale zobaczymy jak to będzie. Fabuły, no nie będę zdradzał, nie ma potrzeby, wiadomo, mamy przeskoki, są na ziole, trzeba coś wymyślić. Nie ma co mówić o co chodzi, no ale zacznę może od oczywistych oczywistości. Mamy przebitki. Mamy jak najbardziej retrospekcję, kiedy Harrison Ford, kiedy Indiana jest młody, no i rzeczywiście tak się zastanawiałem, okej, Marvel pokazuje, ogólnie Disney, że ma możliwości rzeczywiście, żeby pokazać nam, jesteśmy w stanie zrobić to dobrze. Widzieliśmy to przy okazji, jeżeli chodzi o posadnika Fury'ego w Kapitan Marvel, no ale później też były produkcje, gdzie no to nie wyglądało dobrze, naprawdę. Czy chociażby Luke Skywalker, czy inne osoby, no jest lepiej lub gorzej. Tutaj, muszę przyznać, wyglądało to bardzo dobrze. Harrison Ford sam powiedział kiedyś w wywiadzie, ja nie mam pojęcia, jak oni to zrobili. Nie mam pojęcia, wiem, że tylko przykleili mi kropki na twarz, mówili, żebym grał. Potem dowiedziałem się, że oni, właśnie to jest dodatkowa sprawa, dodatkowa szansa, ponieważ no, razem z Disneyem, razem właśnie z Lucasfilm nagrał wiele filmów, więc to zrobili w ten sposób, że sztuczna inteligencja przeskanowała wszystkie filmy z Harrisonem Fordem, oczywiście młodszym, w odpowiednim wieku, który tutaj potrzebowali. Sprawdzali tam, jak pada światło, oświetlenie, oczywiście, jak to się wszystko zagina, żeby to jak najbardziej. Więc to jest Harrison Ford, a ta twarz naniesiona, no chciałbym powiedzieć, że odmłodzili, ale to wygląda na to, że oni po prostu wzorując się na tym, co było w filmach, gdzie Harrison Ford był młodszy, nanieśli, ale wygląda to rzeczywiście dobrze. Naprawdę trzeba powiedzieć, że spisali się i to mi się bardzo podoba, że w końcu dostaliśmy film. No ja wiem, że Indiana Jones to akurat nie jest produkcja, gdzie najbardziej interesują mnie efekty specjalne, że musi to być super fajnie, bo to wiadomo, miecze świetne, samoloty latają i wybuchy. No nie, akurat nie tędy droga, ale jeżeli już widzę, że taka rzecz się zgadza, no to powiem szczerze, jestem naprawdę bardzo zadowolony, bo wiem, że to będzie, powiedzmy, jakiś tam poziom nie najgorszy i to jest pierwsza fajna sprawa. Jeżeli chodzi o fabułę, specjalnie przed obejrzeniem tego filmu nie widziałem zwiastunu. Bardzo rzadko mi się to zdarza, ale dobrze wiem, że często gęsto wytwórnie lubią dać najciekawsze. No ostatnio nawet widziałem niemalże cały film w zwiastunie, więc stwierdziłem, nie, akurat tym razem sobie nie będę nic oglądał i stwierdziłem, że okej, będzie może ciekawie i rzeczywiście było ciekawie, bo zaczynamy, no tak samo jak w Poszukiwaczach Zaginionej Arki i tak dalej, zaczynamy, jak mawiał Alfred Hitchcock, od trzęsienia ziemi, a później napięcie rośnie, więc to rzeczywiście jest taki ukłon w stronę fanów. No wiadomo, że pierwszy Indiana Jones to były jeszcze lata 80., mnóstwo rzeczywiście czasu temu, ale zresztą sam James Mangold powiedział, że tak jak najbardziej to jest ukłon w stronę fanów i rzeczywiście, bo jak dla mnie, kiedy oczywiście przed oczami mam Indiana Jonesa, no to jest ten wielki głaz, który go goni, jest czapka, kapelusz, przepraszam bardzo, i ten Beach, nieważne jak zwał, tak zwał. I muszę przyznać, że no to było tak do tej pory i w tym momencie dostajemy taką akcję na dzień dobry, że no to jest coś pięknego i to widać, że to jest ukłon dla fanów i muszę przyznać, że zrobili to naprawdę bardzo dobrze, bo no nie czarujmy, będę porównywał ten film do oryginalnej trylogii, a także do tej nieszczęsnej kryształowej czaszki, zresztą tutaj wszystkie filmy akurat mam w kolekcji na DVD, wersje dwupłytowe, więc całkiem sensownie to wygląda, ale kiedy dostaję na dzień dobry coś takiego, to mi się wydaje, jest w ten sposób, że twórcy stwierdzi, mamy bazę, ogromną bazę, no pamiętaj, że Indiana Jones to nie tylko filmy, ale to też był przecież serial Młody Indiana Jones z Seanem Patrickiem Flannerym bodajże w roli młodego Indiego, gry wideo, książki i tak dalej, więc ta baza jest potężna. No i kilka pokoleń, prawda, bo jest moje pokolenie osób, które pamiętają oryginalne filmy nie z DVD, a z kin. Są potem osoby, które oglądały, jak już mówiłem wcześniej, tę nieszczęsną kryształową czaszkę i teraz są osoby, które tutaj nowe wchodzą do tegoż filmu i muszę przyznać, że bardzo mi się to podobało, jak fabuła jest, dużo rzeczy się dzieje, widzisz, ja o tym mówię cały czas, banan jest i jestem bardzo zadowolony, bo jest zachowana, to nie jest tak, że mamy tylko tą akcję na początku i później już się nic nie ma, chodzi sobie taki stary,
o, ale mnie szczyka w krzyżu Indiana Jones i mówi, o, rzeczywiście, nie, to nie jest, spokojnie, to nie jest Życzenie Śmierci 7. Tutaj akurat jest rzeczywiście to dobrze zrobione, tych akcji jest mnóstwo i jeżeli pamiętasz poprzednie filmy, nie trzeba ich znać, to jest ważne, nie trzeba znać poprzednich filmów, ale jeżeli znasz, jest tutaj dużo smaczków, jak chociażby z wężami. Wiadomo, że z wężami było w poprzedniej części. Wiadomo, że były smaczki typu wchodzimy do pewnej jaskini, groty, coś widać, czy nie widać, pułapki, jakieś różne dziwne rzeczy. To tutaj również wszystko jest, więc no, to jest piękny ukłon w stronę oryginału i rzeczywiście kłaniają się, ale też pokazują, proszę bardzo, my możemy zrobić coś lepszego, coś ciekawszego i wydaje mi się, że tym razem się to udało, bo to, co tutaj dostajemy, w kryształowej czaszce mieliśmy kosmitów, tak? Tutaj też jest coś innego, ale to są cały czas w pewien sposób, no, rzeczy archeologiczne. No wiadomo, Indiana Jones jest archeologiem, więc innej możliwości nie ma, ale jest to, co się dzieje, to jest dla mnie cały czas dużo bardziej prawdopodobne niż czwarta część i muszę przyznać, że jest to zrobione dobrze, sensownie i ciekawie i no, co tu dużo mówić, rzeczywiście bardzo mi się to podobało, jeżeli chodzi o fabułę. Relacje, no, które dostajemy w tym filmie, też są dobre i ciekawe, bo to jest też moc, to nie jest, teraz są bardzo popularne requele, tak, że reboot, nie, że sequel, coś po środku. I tutaj rzeczywiście jest to w ten sposób, bo powraca Harrison Ford, powracają inni nasi starzy, dobrzy znajomi, jak chociażby John Rhys Davies, no, jak miłość Indiego, kilka innych oczywiście osób, nie będę zdradzał, ale rzeczywiście to się wszystko zazębia, to wszystko dobrze zrobione, a Mads Mikkelsen w roli Zwola, no oczywiście w roli Zwola, Naziola, jak zwał, tak zwał, no muszę przyznać, że jest dosyć dobry, mimo że po tym, co mu się stało na początku, tak się zastanawiałem, stary, ale jak ty tutaj dajesz radę, że ty w ogóle tutaj jeszcze jesteś, że tutaj się pojawiasz? No wiadomo, to jest Indiana Jones, tutaj są pewne możliwości i tutaj jak najbardziej możemy kilka rzeczy zrobić, mimo że no kilka razy tak patrzyłem, zastanawiałem się, oj nie, tu będzie po prostu, będzie się działo, będzie grubo, ale Harrison Ford, tak, on cały czas czuje Indiana Jonesa. Na 4 bodajże miesiące przed rozpoczęciem zdjęć do tego filmu, codziennie założył sobie i tak też robił 40 km na rowerze kręcił, żeby no, być w formie Indiana Jonesa. Pamiętaj, on jest facetem, który ma 80 lat. W momencie, kiedy była premiera filmu, brakowało mu 2 tygodni do 81 urodzin, więc rzeczywiście to nie jest tak, że on może wziąć nagle na sztangę 200 kg nałożyć i będzie jechał, chociaż z drugiej strony Stallone czy Schwarzenegger, ale tam ci panowie od zawsze podnoszą żelazo, pumping iron, wyciskają żelazo, chciałbyś powiedzieć, cytując film Arnolda. Ale tutaj rzeczywiście widać, że Harrison Ford jest w dobrej formie, bo nawet pokazuje się bez koszulki i tak, rzeczywiście widać to, dobra sprawa, naprawdę bardzo to wszystko fajnie wygląda. Jak już mówiłem, Mikkelsen mi się bardzo podoba, lubię tego aktora naprawdę i to już od czasów chyba jeszcze jednego z gwiezdnowojennych filmów, tak, zgadza się, taki stary jestem, że pamiętam, Łotra 1, akurat z Madsem Mikkelsenem, nie w roli głównej, ale tam również się pojawia, a czy to wiadomo na Rauszu, czy inne Hannibale Lectery. Mads Mikkelsen jest dobrym aktorem i udowadnia tutaj, że potrafi, bo jego naziol, no to jest wredota, naprawdę, to jest, czujemy rzeczywiście, że mam ochotę mu piąchą pocisnąć, uderzyć, bo zasłużył, cytując Czereśniaka z Czterech Pancernych, zasłużyłeś, powiadam ci, jak nie jeden generał nie zasłużył. No i tutaj rzeczywiście byłoby tak samo. Co bardzo mi się spodobało w tym filmie i nie spodziewałem się, że tak będzie, no bo wiadomo, że motyw przewodni Indiana Jonesa, napisany, skomponowany przez Johna Williamsa, wszyscy znają, ale oglądając ten film miałem nieodparte wrażenie, że to jest stary, dobry indie, to jest świetny klimat, naprawdę bardzo mi się to podobało. Odczucie miałem takie, że może nie, że wróciłem do czasów dzieciństwa, kiedy oglądałem ten film w kinie, ale rzeczywiście, że wróciłem do tych czasów, kiedy kino to była magia, kiedy rzeczywiście nie było nastawione, że każdy kolejny film to musi być kolejna część i robimy więcej, tylko że każdy film był wyjątkowy, był rzeczywiście niesamowity i tak tutaj jest, bo indie
to nigdy nie była postać skomplikowana, a jednak tutaj jest, bo dostajemy kilka filmów, można było powiedzieć, w jednym. Po pierwsze mamy naszego Indiana Jonesa, przygodówka, wiadomo, na ziole, strzelaniny, biegamy po pociągach, dzieje się dużo, śmigamy po całym świecie. Z drugiej strony mamy Indianę, który jest facetem po przejściach, który rzeczywiście jest mężem, ma syna i tak dalej, jest doświadczony przez życie, no i rzeczywiście kilka razy dostał w skórę i to nie chodzi mi tylko i wyłącznie o to, co się działo w filmach, po prostu zwykłe, normalne życie, proza życia, cytując klasyka. Więc mamy takiego Indiego i mamy tutaj jeszcze opowieść o kobiecie, która stara się może nie podążać za pasją ojca, ale stara się udowodnić pewne rzeczy i rzeczywiście wydaje mi się, James Mangold bardzo fajnie to ubrał. On w ogóle nie był reżyserem pierwszym oczywiście, tak samo jak teoretycznie dużo wcześniej, w 2015 był pomysł, że Harrison Ford, dziękuję bardzo, jemu już powiemy do widzenia. Miał być między innymi Bradley Cooper był zainteresowany, w ogóle Mark Hamill chciał w tym filmie wystąpić, powiedział, ja bym bardzo chętnie pokazał się w roli Zwola. Wiadomo, Mark Hamill bardzo chętnie chyba chciałby odejść w końcu od tej roli Luke'a Skywalkera, mimo że jak dla mnie jest genialnym Jokerem. Tak, on akurat w animacjach się pojawia, ale to jest rozmowa na całkowicie inny dzień. I wydaje mi się, że tutaj to, co mamy, to cała kompilacja tych właśnie 3 filmów, to się sprawdza. Rzeczywiście, film jest długi, ponad 2,5 godziny, najdłuższy jak do tej pory Indiana Jones i muszę przyznać, że tak, jak najbardziej. Obawiałem się, czy oni po raz wtóry nie sięgną tylko i wyłącznie do naszych kieszeni na zasadzie, proszę bardzo, macie, doimy was jak krowę. To, że żyjecie nostalgią, to, że pamiętacie innego, co nas to obchodzi. My chcemy zrobić po prostu bzdurny film, który będzie tylko i wyłącznie znosił złote jaja. Mam nadzieję, że wąski nic tam nie urwie. Ale nie tym razem. Wydaje mi się, nie jest to najlepszy film z cyklu. Spokojnie nie, ale wydaje mi się, że jest dobry, jest ciekawy. Mi się bardzo podobał. Jak chcesz znać moją ocenę, to sprawdź sobie na Filmwebie, ale jak najbardziej ten film mogę naprawdę ze szczerego serca polecić, bo co tu dużo mówić. Widać, że od początku studio w niego wierzyło. Harrison Ford, słuchaj, mówiłem już to kilka razy, powiem jeszcze raz, 81 lat na karku za kilka dni, a zgarnął za ten film 10-12 milionów dolarów. Naprawdę bardzo fajnie. Mamy świetną wyprawę wspominkową, czyli w czasy w czasy mojej młodości, bo wiadomo, że 15% widowni na tym kanale to są osoby poniżej 24 roku życia, więc wy niekoniecznie jako widownia musicie pamiętać, nie macie prawa. Bardziej to, że ja rozumiem, że co to jest? To jest Disney, tak, no to na Disney Plus pewnie można spokojnie obejrzeć w, nie DVD, ale lepszą jakość, bo wiadomo, że to 4K i tak dalej, więc jest bardzo dobrze, rzeczywiście w dobrej jakości można obejrzeć, ale ten film ma wiele poziomów, jak mówiłem, składa się z kilku historii i działa na kilku poziomach, to znaczy przemawia do zwykłego widza, który chce obejrzeć tylko i wyłącznie fajny, przygodowy film, który nic więcej nie wniesie. Dla osób, które pamiętają Indiego z lat 80. i rzeczywiście wyłapią mnóstwo tych smaczków, słuchaj, pająki, węże i tak dalej, kilka innych, nie będę zdradzał, ale kilka innych też artefaktów, smaczków i jest, więc na pewno coś sobie wychwycisz, a także dla osób, które powiedzmy zawsze myślały, nie, w tym Indim coś tam zawsze jest. To nie jest tylko i wyłącznie zwykły archeolog, który sobie biega, on tam mimo wszystko ma serducho, ma się coś tam w nim pojawić, bo kilka mimo wszystko też smutnych historii w tym filmie jest, więc jak najbardziej ten film muszę polecić. Oczywiście, że muszę polecić, chcę, mogę i wydaje mi się, że powinienem, bo Indiana Jones, tak, nie jest to na pewno ostatnia część, nie ma żadnej sceny po napisach. W ogóle wielki paluch środkowy do Total Filmu, bo dzisiaj na Twitterze przeczytałem, czy zostałeś w tym filmie na ostatnią na scenę po napisach. I tak, o kurczę, przegapiłem, przecież byłem, ale dobra. Wszedłem oczywiście w artykuł, i to jest Indiana Jones, to jest 5. część, w ogóle super, świetnie i fajnie, ale czy była scena po napisach, czy przegapiłeś? Jeżeli chcesz, to przejdź dalej do artykułu, to idę, przesuwam, bo to z Twittera było przekierowanie, i tak dalej w ogóle. I tak jak najbardziej zostałeś, niepotrzebnie, ponieważ nie ma sceny po napisach, bo tak przyzwyczaić mi do tego, że Marvel i w ogóle
No co mi myślę, po prostu artykuł z niczego i bardzo mi się to nie podobało, że Total Film, no skądinąd dobra, renomowana gazeta, renomowany miesięcznik, a tutaj takie bzdury. No nie podobało mi się to, nie ma żadnej sceny po napisach, nawet niech ci nie mówią, natomiast na samym końcu filmu jest furtka, brama brandenburska, można by rzec do kolejnej części i jeżeli się zgodzi finansowo, może będzie rzeczywiście jakiś nowy Indiana Jones, może młodsza wersja. Zobaczymy jak to będzie, bo film fabularnie daje radę, technicznie też. Postaci są jak najbardziej wyraziste i dobrze nakreślone, a jeżeli chcesz zobaczyć więcej, oczywiście, że tak, więcej recenzji, proszę bardzo, tutaj jest ich całe mnóstwo.